kobiet i wspiera ich rozwój. Polski rząd wspiera kobiety, bo Polki to wyjątkowe Europejki. Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku daje w szyję, no. Cześć, witam Was. Ostatnio mam trochę więcej czasu, więc poświęcam go na produkcję moich dzieł. Moi drodzy, dzisiaj będzie taki swoisty flash, kilka tematów, które wydają mi się warte poruszenia, omówienia. Nie będą to długie wywody na jeden temat, tylko krótko, zwięźlej na kilka tematów. Znowu walnąłem masło maślane. I moi drodzy, zacznijmy od chyba największego szkodnika w historii Rzeczypospolitej, czyli siewcę łupieżu, siewcę nienawiści, niedoszłego kieszonkowego dyktatora Jarosława zawsze dziewicę Kaczyńskiego. Kaczyński skupił wokół siebie największe ludzkie odpady, najgorszych, nie wiem nawet jak to nazwać, tych osobników, najgorszy element, jaki kiedykolwiek był w polityce. Kaczyński i jego mafijni poddani nie powiedzą inaczej o obecnej władzy rządowej jak koalicja 13 grudnia. Wszyscy doskonale wiemy, z czym kojarzy się ta data i widzimy ten haniebny zamiar PiS-u utożsamiania obecnej władzy ze stanem wojennym. Oczywiście, że dla znakomitej większości Polaków dojście do władzy Koalicji Obywatelskiej oznaczało powrót państwa do prawa i demokracji. Natomiast dla pisowsko-ziobrowej przestępczej bandy, która utraciła możliwość na niespotykaną dotąd skalę rabunku mienia społecznego i państwowego, oraz wepchnięcia kraju w łapy Kremla, był i jest to prawdziwy Armagedon. Tak jak Kaczyński i jego tępe pachołki na każdym kroku używają daty 13 grudnia na określenie obecnej władzy, tak my możemy posłużyć się nie jednym, ale wieloma wydarzeniami, które można utożsamiać z dojściem PiS-u do władzy oraz jego, pożal się Boże, rządami, na przykład 9 kwietnia 1241 roku, najazd Mongołów na Polskę. Można też na przykład 4 lipca 1920 roku, czyli inwazja bolszewików na Polskę. 17 września 1939 roku, najazd Sowietów na Polskę. Można też na przykład, nie wiem, niszczące najazdy Gotów i Wandali na Rzym. Także do PiS-u też bardzo wiele pasuje. I tutaj, wymieniając te daty, nie pomylilibyśmy się zbytnio, bowiem rządy PiS-u pozostawiły w opłakanym stanie gospodarkę, praworządność, politykę zagraniczną i co najgorsze, zantagonizowały społeczeństwo, skłóciły społeczeństwo. Obecnie pisowcy nawet posuwają się do polskiej zdrady stanu. Nie tylko pisowcy, bo teraz Konfederacja z PiS-em zaczęli sobie też już z dzióbków razem słodko spijać, ale o tym za chwilę. Pisowcy z Dudą czy właśnie Konfederacją blokują wszystkie reformy mające na celu naprawę sytuacji w kraju.
A to, co sami robili przez 8 lat, dewastując kraj, próbują bezczelnie przypisać obecnej koalicji 15 października. Rady gnoją. Panie premierze, idziemy do przejścia. Próbuje się nam, proszę Państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. Tak jak wszystko wiedział z radzieckiej wojny, nawet teraz nie potrafi. Jest głupia, czy pan jej po prostu tak mówi tylko? Opanowaliśmy jeden straszliwy mechanizm, który Polskę niszczył przez poprzednich wiele lat. Mechanizm okradania Polski na gigantyczną skalę. No a skoro jesteśmy przy Kaczyńskim i jego bliskich współpracownikach, tutaj pewnie pamiętacie, jak pacynka Kaczyńskiego, Andrzej Duda, krzyczał na mównicy o złogach komunizmu, które jeszcze zalegają w sądownictwie i w polskiej polityce. Więc dzisiaj o jednym z takich złogów komunizmu powiem. Nie będzie to o Piotrowiczu czy o byłej prezes Kucharce Przyłębskiej, która nominację odebrała z rąk Jaruzelskiego. Dzisiaj będzie o Kazimierzu Kujdzie. Moi drodzy, Kazimierz Kujda, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Kaczyńskiego, został dzisiaj prawomocnie uznany przez sąd za kłamcę lustracyjnego. I wydawałoby się, że tutaj komentarz jest zbędny. Kazimierz Kujda, wieloletni kumpel prezesa i prezes spółki Srebrna, o której będę też mówił, ale nie dzisiaj, został dzisiaj oficjalnie i ostatecznie uznany za komunistycznego agenta. Prezesowi jednak to nie przeszkadza, bo widział papiery i jest ponad sądami. Zaraz wam puszczę wypowiedź też Kaczyńskiego. Także wiecie, jaka jest zasada u Kaczyńskiego. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie. Także tutaj Kazio Kujda, kapuś do esbeków, to jest taki kolejny dowód na takie komusze, korzenie PiS mafii. Także, moi drodzy, Kazio Kujda, bliski współpracownik Kaczyńskiego, tak powiedziałem, został uznany za kłamcę lustracyjnego. Sąd przyznał, że Kujda był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa o pseudonimie Ryszard. Przypomnijcie mi proszę, co tam tłum kiboli skandował na Jasnej Górze podczas wiecu kapitana statku Nawrockiego. I wtedy kandydat, oczywiście niezależny, obywatelski, Karol Nawrocki się tak bardzo cieszył. Jak to leciało? Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę? Moi drodzy, Kujda i prezesik są splątani jak niczym atomy. Stworzenie muzeum swojego brata Kaczyński powierzył agentowi służb PRL, Kaziowi Kujdzie. TW Ryszard, właśnie, tak powiedziałem, prawomocnie przez sąd został uznany za kłamcę lustracyjnego, trzyma też rękę na kasie PiS-u. Skąd takie wpływy? Tak naprawdę to jest taka wieloletnia zażyłość poparta wiedzą o swoich tajemnicach i wrażliwych historiach. Ja kryję ciebie, ty kryjesz mnie. Kaczyński, gdyby nawet chciał, nie może się go pozbyć z wiadomych przyczyn. Pewnie Kaczyński ma haki na Kujdę, Kujda ma haki na Kaczyńskiego i tak to się kręci. Także jakby na to nie patrzeć, przyjaciel Kaczyńskiego, jeden z takich ważniejszych personów
statka Kaczyńskiego złożył niezgodne z prawem oświadczenie lustracyjne. Dzięki współpracy z SB Kujda mógł przed 1989 rokiem jeździć sobie po Europie, ale potem zdawał relacje służbie bezpieczeństwa, spotykając się z oficerem prowadzącym w warszawskich hotelach. W jego teczce jest też kilka donosów, w tym na przyjaciela Jerzego Tchórzewskiego. Ten człowiek to jest, można powiedzieć, fenomen. No, w samym sercu PiS on i nasz Jarosław Dziewica, Zbawiciel, są, tak jak powiedziałem, splątani ze sobą jak atomy. Nawet za bardzo nie muszą rozmawiać ze sobą o polityce. No. Jarosław mu tylko mówi: Kaziu, weź przypilnuj Srebrną, to Kazio pilnuje, albo Kaziu, zrób muzeum mojego brata, to Kaziu robi muzeum. Jaruś każe Kaziowi: rób, i mówi: to Kazio robi. I no cóż tu można więcej powiedzieć, no to się po prostu samo, generalnie rzecz biorąc, komentuje. Zresztą według Jarosława, tak jak powiedziałem, nie ma problemu. Sądy sądami, Jarek wie lepiej. Czy nie przeszkadza panu, że na czele spółki Srebrna stoi Kazimierz Kujda, który ma dzisiaj usłyszeć wyrok w sprawie kłamstwa lustracyjnego? Wieloletni prezes spółki Srebrna został oficjalnie i ostatecznie, jak wspomniałam, uznany kłamcą lustracyjnym. To wyrok, który przed sądem apelacyjnym zapadł przed chwilą. Nie przeszkadza mi dlatego, bo czytałem jego papiery, on mi to sam umożliwił. No i wedle mojej oceny uważam, że w tym wypadku akurat te oceny są nieporównanie istotniejsze, przynajmniej dla mnie, niż oceny sądów. On tym agentem nie był. Okej, teraz pozwólcie, że jeszcze powiem kilka słów króciutko o naszym Lovelasie, pobożnym, obywatelskim kandydacie na prezydenta. Otóż ten kandydat obywatelski, rzecz jasna niezależny, no, przekonuje jak tylko może, że jest idealnym ojcem rodziny, to już wiecie. Czego on tutaj nie próbuje? Sztuczki magiczne. Przekonuje, że przeczytał 2000 stron z 7 książek i nie usnął w apartamencie, a teraz próbuje zainteresować innych swoją mało wiarygodną historią. W świetle dotychczasowych doniesień medialnych wygląda na to, że ten fikcyjny Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów, pamiętamy to przy nim mały pikuś, a faktycznym, prawdziwym ojcem chrzestnym polskiego burdelu jest ten właśnie dziad z okienka, którego tu widzicie. Tak jak wspomniałem, sypie się ta cała narracja Nawrockiego, nawet sam nieomylny prezesik wkopał Nawrockiego tak jak po prostu gówniarz się wygadał. Nawrocki mówi, że w relacji dziennikarzy śledczych nic się nie zgadza. Logika po prostu tutaj zaprzecza nie wiem nawet jak to nazwać. Tak już powiedziałem, naprawdę oni mają swoich wyborców za kompletnych kretynów. I z drugiej strony się nie dziwię, że Kaczyński taki ciemny lud skupił wokół siebie. Chodzi mi tutaj o tą wersję, kiedy to Alfons całkiem przypadkiem był na wywiadzie, o którym nikt nic nie wiedział, nikt nie widział, że nie spotkał się z kierownictwem, a tu ciach, parę dni później
prezesik wygadał się i wkopał swojego niezależnego obywatelskiego kandydata. Pani przecenia moje relacje z panem doktorem Nawrockim. One są bardzo rzadkie i zwykle takie, no dosłownie, no tak jak kilka dni temu spotkałem go tutaj, w tym lokalu były jakieś tam przedsięwzięcia związane z tym naszym wsparciem wyborczym, no i to była wymiana zdań, no typu minuta, może 2 minuty i to wszystko. Widzieliśmy tutaj wszystkich z kierownictwa Prawa i A Sprawiedliwości. ja nie byłem na tym spotkaniu. Nikogo nie widziałem z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. To był pan w budynku Prawa i Sprawiedliwości i nawet się pan nie przywitał z kierownictwem? No byłem załatwiać inną sprawę. Także jak już nieraz mówiłem, ich nie ma sensu krytykować. Wystarczy czekać i cytować. Tak jak to nasz obywatelski, niezależny oczywiście kandydat mówi, że kilka lat temu w COVID-zie zrobił 9 treningów, przeczytał 2000 stron w 7 książkach, no i podjął 200 decyzji. 200 dni pokój zajmował, no musiał podejmować 200 decyzji. Wiemy, jakie to były decyzje, no ale o tym już mówiłem, nie będę tego przeciągał. I kończąc temat tego niezależnego, obywatelskiego ojca rodziny, kandydata, chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że w trakcie spotkania z mieszkańcami Ciechanowa nasz obywatelski kandydat otrzymał radę, aby ten odpłacił się profesorowi Dudkowi prawym, prostym lub lewym. No, wyobraźcie sobie, że takie rady składał mu sam kapłan kościoła katolickiego. Nawoływał do popełnienia grzechu i czynu zabronionego. Z kolei szef IPN-u podziękował mu i oczywiście Bogu za wsparcie, wyobraźcie sobie. Powiem wam, Duda robi wiecznie wstyd, ale to nawet nie wiem, generalnie rzecz biorąc, jak to nazwać. Profesor Dudek w swoim poście podsumował to, no, myślę, że dosadnie i wystarczająco. Także tutaj chyba nie ma czego komentować. No, jaki prezydent, takie towarzystwo, można by było rzec. Także moi drodzy, obecny na spotkaniu ksiądz zachęca do bicia innych ludzi, a to Nawrocki odpowiada: dziękuję za te słowa, Bóg zapłać księże, dziekanie. No, najpierw kibole na Jasnej Górze, potem klecha nawołujący do bicia drugiej osoby. No, powiem wam, kampania Alfonsa Nawrockiego idzie pełną parą. Oczywiście, jak to całe gówno się rozlało i zaczęło śmierdzieć, no to tutaj też i ten książulo wydał oświadczenie. Ja wam powiem tak, podsumowując to wydarzenie, że tak powiem. Generalnie znacie mój stosunek do Kościoła. Powiem wprost, żygam Kościołem w Polsce. Ociekające złotem, spasione grube dupy biskupów i księży wożących się drogimi samochodami, dostający bonifikatę na ziemię po 99%, ukrywający zboczeńców w swoich szeregach. Pieprzeni hipokryci, fundamentaliści, dzielący ludzi i kochający tylko kasę. Zawsze są tam i popierają to, tych, którzy no, są akurat przy korycie. Tam najbardziej się kręcą. Zresztą będę kończył ten wątek, bo mam jeszcze kilka. Zobaczcie wypowiedź tego świętojebliwego klechy na spotkaniu z tym prawdziwym Polakiem, ojcem rodziny, Alfonsem Nawrockim. Co do pana ma profesor Dudek? Radzę panu, żeby mu prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka. Bóg zapłać księże
księże dziekanie, dziękuję za te słowa i za wsparcie. Bóg zapłać jeszcze raz. Moi drodzy, na początku mówiłem, że Konfederacja z PiS-em mają sojusz. Konfederacja w Unii Europejskiej ma z faszystami z AfD sojusz. O tym też zaraz wspomnę, ale tutaj na przykład powiem wam na przykładzie wieczornych wiadomości w szczujni żebraczej Rus Publika. Oczywiście u Choleckiej Tumanowicz z Konfederacji oraz Pisior Szczucki pili sobie z dzióbków niczym zakochani. Obaj, rzecz jasna, chuzia na Trzaskowskiego, ale w innych tematach też byli wyjątkowo zgodni. I tutaj, jeśli ktoś wątpił, że putinowscy bolszewicy dogadają się z faszystami, kumplami AfD, powinien tak naprawdę przestać wątpić. Dla mnie osobiście to są fanatycy. I tak już niejednokrotnie mówiłem, im nie zależy na dobru Polski, na dobru obywateli, im zależy tylko, żeby być przy korycie. I tutaj taki cichy pakt niczym Ribbentrop-Mołotow zawiązała właśnie Konfederacja z pislamistami. Pierwsza chętna. Zawsze ktoś musi zacząć. Bardzo proszę. Będę trzymać, dobrze? Dziękuję bardzo. Ja reprezentuję Klub Gazety Polskiej i przyrzekamy, że będziemy ziemię gryźć, żeby pan tylko wygrał. Kolejna gównoburza, jaką rozpętali pisowcy i oczywiście Konfederacja, to jest, że Trzaskowski przekazał policji wozy, samochody policyjne i porównali to z tą aferą z samochodami, wozami strażackimi. Oczywiście w internecie rozpętali prawdziwą gównoburzę, że krytykują Solidarną Polskę, że rozdawali strażakom samochody, a Trzaskowski sam rozdaje, moi drodzy, policyjne samochody. Tylko jak to na pisowców przystało, mijają się trochę z faktami, przeinaczają, wybielają, po prostu ustawiają narrację pod siebie, co jest zresztą już u nich standardem. Oczywiście minister Zero, który prawdopodobnie zwiał, o tym będę mówił, ale też nie dzisiaj, będzie składał zawiadomienie do prokuratury. Jestem ciekaw, czy tam z siedziby Romanowskiego na Węgrzech, czy z Białorusi, ale to już jest inna bajka. Zbyszek jako minister sprawiedliwości powinien doskonale wiedzieć, że jest różnica, bo zakup ten został sfinansowany przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu z celowego budżetu z budżetu Warszawy, przepraszam. Ale pisowcy oczywiście o tym nie wspomnieli. Mało tego. W tym przypadku ci cyniczni kłamcy chyba nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że w tym przypadku kłamstwo powtórzone 100 razy nie stanie się prawdą. Bo ludzie Ziobry czy tych pisowców w okręgach, z których startowali podczas kampanii, rozdawali sprzęt zakupiony za pieniądze z funduszu na rzecz ofiar przestępstw, łamiąc przy tym kwestię celowości wydatkowania tych środków. Z kolei prezydent Warszawy, tak jak dziesiątki innych włodarzy, realizuje zadania prezydenta miasta i przekazuje miejskiej komendzie radiowozy, których zakup dofinansowano z budżetu miasta, ze środków na ten cel przeznaczony.
I to jest zasadnicza różnica. Nie wydawali pieniędzy z pieniędzy, które powinny iść na ofiary przestępstw, tylko ze środków na ten cel przeznaczony. Słowo klucz, na ten cel przeznaczony. I powiem tak, jeśli naprawdę pisowcy próbują między tymi dwoma sprawami stawiać znak równości, no to mają naprawdę tych swoich wyborców, fanatyków za jeszcze większych debili niż dotychczas. Powiem wam, no a Ziobro, sam Ziobro, no powiem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale jest wyjątkowo wyszczekany jak na osobę, która dopiero co miała przyszyty żołądek do płuca i kręgosłup do żeber. No, był na łożu śmierci, no, coś niesamowitego. Zresztą największy dzban, Czarnek, nawet się pokusił o konferencję i umówmy się, że tą konferencją tego osobnika zakończę ten temat. Jak panowie odniosą się do słów właśnie ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który powiedział, że wozy strażackie od Prawa i Sprawiedliwości i wozy policyjne od Rafała Trzaskowskiego to nie to samo. Ja się zgadzam z Bodnarem co do jednego. Wozy strażackie to nie to samo, co samochody policyjne. Wóz strażacki jest duży, czerwony i służy do gaszenia pożaru. Wóz policyjny jest mniejszy, niebieski i służy do ścigania na przykład przestępców. W tym sensie cieszę się, że w końcu Bodnar zaczyna postrzegać rzeczywistość. Jeśli by tak rzeczywistość postrzegał również na płaszczyźnie wymiaru sprawiedliwości, to mielibyśmy ogromny krok do przodu. Może to jest iskierka nadziei. I zanim przejdę do ostatniego tematu, coś, bo tamten już nie będzie taki wesoły, ale tutaj możemy się pośmiać. Wyobraźcie sobie kolejnego inteligenta, widza Republiki. Wyobraźcie sobie, że wrzucił do puszki Wośpu replikę 10 zł z dopiskiem. Zamiast tobie, jebany złodzieju, dałem Republice. I powiem wam, że załatwili go, no nie wiem jak on się czuje, ale pewnie nie za fajnie, bo jednostka wojsk z Legnicy wystawiła tą replikę na licytację. I wyobraźcie sobie, że ktoś wylicytował, to ładnie tu w ramkę jak widzicie oprawili, no i ktoś wylicytował to za blisko 10 000, także brawo, brawo widzu Republiki, no jesteście po prostu idealni. Republika, szczując na Wośp, robiła im świetną reklamę, między innymi właśnie dzięki Republice Owsiak Orkiestra pobiła kolejny rekord. Teraz widz Republiki, który no niezbyt grzeszy inteligencją, wrzucił banknocik repliki 10 zł, dzięki niemu właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zyskała 10 000. Także no, inteligencja pisowców po prostu powala na łopatki. Ale no cóż tu możemy zrobić? No oby więcej takich, oby więcej. Jak informują nie tylko media, ale również dostępne sprawozdanie, stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej otwiera nie tylko bramę i nie tylko furtkę, ale szeroko bramę do darmowego podróżowania po świecie pod różnymi wzniosłymi pretekstami, także pod szyldem przywracania pamięci, nawet jeżeli ta pamięć została tam już dawno przywrócona. Mistrzem w podróżowaniu ma być osobiście pan prezes Karol Nawrocki, który tak się zawziął i tak się zmobilizował, że w ciągu 6 miesięcy rządu w ubiegłym roku odwiedził aż 4 kontynenty, a w nich m.in. Hawaje, Uzbekistan, Johannesburg, Pretorię, Nowy Orlean, Waszyngton czy Londyn, wszędzie oczywiście tam dzielnie walcząc o pokój i prawdę na świecie, a także walcząc z faszyzmem, nazizmem i komunizmem. Do zdobycia korony kontynentów świata
zabrakło prezesowi IPN jedynie Ameryki Południowej, Australii i Antarktydy. Ale przypuszczam, że prezes szybko nadrobi te braki z nawiązką i gorliwym zaangażowaniem. Już teraz przecież, jak czytamy, umówił się w Nowym Jorku na spektakl o misiu Wojtku. A z dobrą bajką o misiu i dobrą fantazją można przecież wpaść jeszcze do Los Angeles, można wpaść na Niagarę, a zwłaszcza wpaść w góry Staliste, gdzie z polskim misiem można odwiedzić amerykańskie misie. Bareja, gdyby mógł, patrzyłby na tego misia i na pana prezesa z niedowierzaniem i z głęboką zazdrością. W lataniu po świecie na koszt Polaków prezes Nawrocki nie jest ani pierwszym, ani ostatnim z prawicowych polityków i historyków, a IPN nie jest ani pierwszą, ani ostatnią instytucją rządową wykorzystywaną jako biuro podróży. Mam przed sobą sprawozdanie z działalności IPN-u za 2020 rok. To takie ogromne tomisko. Chciałbym skierować do pana prezesa ogromny apel, abyśmy szanowali polskie lasy i niech za 2021 rok naprawdę to sprawozdanie ograniczy się do szczegółowych informacji, natomiast całą resztę posłowie i myślę cała Polska przeczyta sobie w internecie. Dziękuję bardzo. No i ostatni temat to jest bulwersujący, generalnie rzecz biorąc, przynajmniej mnie zbulwersował, no nie tylko mnie, ale powiem wam, no Braun, Grzegorz Braun. Każdy wie, że to cham, prostak, burak. Ale to, co odwalił, to po prostu jest wstyd i hańba. Braun swoimi okrzykami zbezcześcił na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego minutę ciszy upamiętniającą ofiary Holokaustu i został wyprowadzony z sali przez straż porządkową. Powiem wam, że rozumiem, że można nie cierpieć Żydów czy jakiejś innej nacji. Każdy ma swoje jakieś preferencje. Wszystko to rozumiem. Ale do kurwy nędzy, przepraszam, co temu sukinsynowi zrobiły ofiary Holokaustu? Niech protestuje przeciwko żywym, ale niech nie bezcześci pamięci osób okrutnie pomordowanych. Jakim bydlakiem trzeba być, jakim zwierzęciem trzeba być, żeby swoje jakieś chore fobie wywalać na osoby, które zginęły w tak strasznym miejscu i w tak straszny sposób. To nie była minuta pamięci upamiętniająca żywe osoby, tylko tragicznie zamordowane, strasznie zamordowane. Jakim trzeba być pieprzonym zwierzęciem, żeby nie uszanować tej jednej pieprzonej minuty i nieważne, czy to był Żyd, Arab, Polak, Rusek, Niemiec. Minuta ciszy jest dla ofiar, nie dla żywych. No ale tego idiocie się nie przetłumaczy. Powiedzieć o Braunie, że jest gangreną i takim skończenie faszystowsko-kremlowskim bydlakiem, to tak jakby nic nie powiedzieć. Ciekawe, czy Konfederacja oraz PiS skrytykują tego pożytecznego idiotę Putina i odetną się od jego takich bezczelnych wrzasków podczas minuty ciszy. Jakby tego nie nazwać, Braun zbezcześcił tymi swoimi okrzykami minutę ciszy dla ofiar Holokaustu w Parlamencie Europejskim. Braun został wyprowadzony przez służby parlamentu z sali plenarnej. Jak powiedział ten psychol, bo zaraz powiem, co powiedział, tylko powiedzcie mi, moi drodzy, jak to jest. Kierowca zawodowy musi przechodzić psychotesty
jakieś psychotechniczne testy, żeby dostać papier, żeby dostać zawód. Jak to jest, że do polityki może się dostać każdy świr, dosłownie każdy świr, tak jak Braun. I co Braun powiedział? Nie zakłócałem, uzupełniłem wezwaniem do modlitwy za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie. Kuźwa mać, co mają ofiary Holokaustu? Ofiary, nie mówię żywe osoby. Do ofiar żydowskiego ludobójstwa w Gazie. Jeśli się nie podoba, należy krytykować to ludobójstwo w Gazie, owszem, ale wszystko ma swoje czas i miejsce. Także Braun jest takim typowym przedstawicielem skrajnej, brunatnej polskiej prawicy, która nigdy nie powinna się była znaleźć nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale w przestrzeni politycznej. Braun to taki żywy obraz faszyzmu w Polsce, no i to zresztą nie jeden. To, co zrobił w Parlamencie Europejskim, to wstyd dla każdego Polaka i tutaj chyba powinno się po prostu za tego czuba przeprosić wszystkie ofiary. Nie mówię o żywych ludziach, ale chociaż obraził wiele żyjących osób, które ten Holokaust przeżyły, ale przeprosić przede wszystkim ofiary tego Holokaustu. Zresztą zobaczcie, posłuchajcie tego, co ten psychol odwalił i przejdę do podsumowania. Mr. Brown? Zwracam się do pana posła Brauna. Proszę o natychmiastowe opuszczenie Izby. Bardzo proszę o wyprowadzenie posła z sali plenarnej. Please. I think an apology is due to Miss Herman. Myślę, że panią Herman trzeba przeprosić. Jak również przeprosiny należą się panu Lukasowi i pani Fields. Bardzo proszę. Powiem wam tak. Wielu jest takich świrów. Ja się nie dziwię, że członkowie Konfederacji przystąpili do faszystowskiej AfD. O tym za chwilę jeszcze na koniec parę słów. I powiem wam, że bardzo dobrze zrobili, że powiem wprost, wyjebali z obrad Parlamentu Europejskiego tego świra po tym, jak zakłócił minutę ciszy dla ofiar, podkreślam, dla ofiar Holokaustu i czym znieważył wszystkie ofiary. Brauna czekają sankcje ze strony Parlamentu Europejskiego i tutaj możemy znaleźć jakie sankcje. Powiem, że za delikatne są, ale takie są. Na przykład może stracić 21 000 euro, utrata diety do 60 dni, zakaz reprezentowania Parlamentu Europejskiego, czasowe zawieszenie uczestnictwa w pracach Parlamentu Europejskiego. Te sankcje, które na niego nałożą, zostaną opublikowane w widocznym miejscu na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego oraz jego stronie na portalu Parlamentu Europejskiego. Powiem wam, że to i tak jest za delikatna kara za te skurwysyństwo, które zrobił. I tak jak powiedziałem, jest miejsce na krytykę, powiedzmy, ludobójstwo przez Żydów w strefie Gazy, bo tego też nikt normalny nie popiera, ale bezcześcić pamięć ofiar Holokaustu dla swoich jakichś chorych wizji,
naprawdę trzeba mieć w tym wełbie nieźle nasrane. No ale tak to jest, jak członkowie Konfederacji bratają się z faszystowską AfD. I tutaj już tak może na koniec wrzucę wam wypowiedzi niemieckich zwolenników AfD i podejrzewam, że co niektórych ojców z obecnych działaczy AfD. Posłuchajcie i sami ocencie, czy ta Konfederacja naprawdę jest taka propolska, czy to są po prostu zwykli zdrajcy i szkodnicy polscy. I tutaj chciałem jeszcze dodać, że PiS i Konfederacja popierają AfD i o tym należy pamiętać. Także posłuchajcie wypowiedzi tych, w cudzysłowie, jegomości i ocencie to sami. Wie fühlt man sich als Träger des Ritterkreuzes fast 60 Jahre nach dem Krieg? Sehr gut. Ich bin stolz darauf. Wie kann man heute, 60 Jahre nach dem Krieg, noch stolz sein? Warum nicht? Wir haben ja nichts Böses getan. Nicht? Wir haben ja nur das gemacht, was uns befohlen worden ist. Haben Sie sich im Nachhinein mal Gedanken gemacht, dass Sie einer Diktatur gedient haben? Was ist das für eine Frage? Ich habe dem deutschen Volk gedient. Und wer das Volk führt, interessiert mich nicht. Die ganze Welt hat unseren Krieg gebracht. Wir haben ja doch nur verteidigt. Ja, ich war Waffenassess. Sie waren Soldaten Ich war Waffenassess und als Waffenassessmann habe ich für Deutschland gekämpft. Auch für dich, weil obzwar du noch nicht da warst. Weil wenn wir nicht gewesen wären, wäre Europa ganz kommunistisch geworden. Ja, also hätte er nicht das Leben, was ihr heute habt. Und nach dem Krieg, wir haben ihn Pech gehabt, wir haben verloren, weil die ganze Welt... Także to pozostawiam wam. Na koniec jeszcze dodam, że nie słyszałem, być może mnie to gdzieś ominęło, ale tak jak dużo się interesuję, tak jak dużo szukam różnych wiadomości, nie słyszałem, żeby Braun czy ktokolwiek z Konfederacji krytykował za zbrodnie przez Rosję na Polakach. Zawsze są Niemcy złe, Unia zła. O mordach komunistycznej Rosji na Polakach jakoś dziwnie cicho. Ale może o tej Konfederacji zrobię osobny materiał, bo też może być ciekawie. Na dzisiaj to tyle. Jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie. Ja jak zawsze wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje. I cóż, do zobaczenia jak zawsze przy następnym materiale. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. Czy Konfederacja to prawdziwi patrioci? No to sprawdźmy, jak wygląda ten patriotyzm w praktyce. Na początek to, co powiedział Leroy na łamach kanału sportowego. W 4 latach miałem pomysł, przecież moim dzieckiem jest Konfederacja. Niewiele osób wie, ale pewnie ty wiesz. Jeszcze przed odejściem też udzieliłem wywiadu, w którym opisałem, i jest to prawda, będę to powtarzał za każdym razem, bo byli świadkowie, wszyscy byli wtedy, no, wszyscy ci, co byli z Konfederacji, kiedy Janusz powiedział, że bardzo sympatyzuje z Rosją, jakby był konflikt Polska-Rosja, raczej by się opowiedział za Rosją, więc kurwa, po prostu chciałem nacharchać mu na ryj, bo to jest kurwa przegięcie z uwagi na historię moich pradziadków kurwa, i wielu ludzi, którzy przychodzili na te spotkania. I stwierdziłem, że kurwa, w takim miejscu nie mogę nawet przebywać i siedzieć, gdzie kurwa, taki zjeb jest. I powiedziałem do widzenia. Utrzymywanie, że sympatyzowanie z Rosją to jest przejaw patriotyzmu, to jest potężny szpagat. I ktoś może powiedzieć, dobra, ale to pewnie wyjęte z kontekstu jakieś tam jednorazowe. Nie. Zapraszam na przegląd polityków Konfederacji, którzy mają w domach klawiatury z cyrylicą, a w portfelu zdjęcie Putina. Na początek jeden z najważniejszych ludzi w Konfederacji, Grzegorz Braun. Jeśli Konfederacja wygrałaby wybory, czy widziałby pan Grzegorza Brauna w roli ministra kultury na przykład? Grzegorz Braun jest człowiekiem wielkiej kultury, to jest przecież reżyser, nakręcił wiele bardzo dobrych filmów, więc gdyby Grzegorz Braun chciał zostać ministrem kultury w rządzie Konfederacji, to nie miałbym absolutnie nic przeciwko.
Grzegorz Braun nie głosował za wzmocnieniem NATO o Finlandię. Jednocześnie mógłby po prostu wysłać Putinowi pocztówkę z pozdrowieniami z Sejmu. Jest pokazywany i cytowany w białoruskiej telewizji, gdzie nazywają go kolegą. Pewnie też dlatego, że własną piersią tak broni dobrego imienia Białorusi, którą określa jako najbliższego nam pod każdym względem sąsiada. Grzegorz Braun ogromnym szacunkiem darzy Wojciecha Olszańskiego, który biegał po ulicach Bydgoszczy krzycząc: niech żyje Putin, niech żyje Łukaszenka. Niech żyje Łukaszenka! Niech żyje Putin! Dodam też, że Braun z mównicy sejmowej bronił Olszańskiego, a sam Olszański na spotkaniu z ambasadorem Rosji wychwalał Iwana Sierowa, współodpowiedzialnego za mordowanie polskich oficerów w Katyniu. Przy czym byliśmy? A przy patriotyzmie, racja. No to przy Braunie to się troszeczkę rozjeżdża, no ale też z drugiej strony, jak jesteś w Onucach, no to można się ślizgać. Szczególnie, jeżeli trafimy na to. Na to zdjęcie Grzegorza Brauna, które wyskakuje nam, zrobione na tle Kremla, gdzie pozuje z Leonidem Swidyrowem, wydalonym z Polski, a wcześniej z Czech, w związku z podejrzeniami o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mówiąc bardziej obrazowo, jeśli na urodzinach Brauna rzucisz MLM-sem, jest bardzo prawdopodobne, że trafisz w któregoś z agentów powiązanych z Rosją. No to sprawdźmy dalej, jak wygląda ten patriotyzm i miłość do Polski wśród polityków Konfederacji. Krzysztof Bosak po Marszu Niepodległości powiedział: spotkałem wczoraj Węgrów, spotkałem Hiszpanów, byli Włosi, którzy są nazywani co roku faszystami. Przez większość dziennikarzy. Są to po prostu zwykli włoscy nacjonaliści, którzy mają poglądy mniej więcej takie jak ja na większość kwestii. Tak? To zobaczcie pogrzeb Alessi Auguelo z tego ruchu, z którym Bosak ma podobne poglądy. Swastykę na trumnę pewnie podrzuciły jakieś urwisy dla żartu, a panowie z Forsa Nuowa na tym zdjęciu nie hajlują, tylko pokazują Bosakowi, swojemu przyjacielowi, który dzieli z nimi poglądy, w którą stronę jest żabka. A zatem patrząc na patriotyzm Krzysztofa Bosaka i jego przyjaciół, z którymi współdzieli poglądy, Hitler w 1939 nie zniszczył Warszawy, tylko urbanistycznie przearanżował niektóre jej dzielnice. No to zerknijmy dalej w ten patriotyzm. Jednym z założycieli Konfederacji jest też Robert Winnicki, współtwórca Ruchu Narodowego, którego członkowie znani są chociażby z, tak jest, z hajlowania do nazistowskich symboli. I uwaga, Robert Winnicki usprawiedliwiał hajlowanie tych ludzi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, mówiąc, że oni hajlowali ironicznie i że jest mu przykro, że ludzie nie wychwycili żartu. Przecież jemu tak odjechał peron, że to jest niewiarygodne. No to w kolejnym kroku powinien powiedzieć, że Hitler w 1939 nie najechał Polski, tylko dla żartu przyjechał, a wszyscy się niepotrzebnie pospinali. Przypominam, mówimy o jednym z ludzi, którzy zakładali Konfederację, która kocha Polskę. Znaczy, najpierw muszą ucałować sygnet ambasadora Rosji i założyć fanklub Hitlera, ale zaraz potem od razu są gotowi kochać Polskę. To kto tam jeszcze jest z takich ciekawszych patriotów w Konfederacji? Ano jest na przykład Tomasz Stala. Startuje w wyborach z listy Konfederacji, w dodatku z pierwszego miejsca w Częstochowie. Tyle, że w przerwie od rozklejania plakatów musi się tłumaczyć, dlaczego jeździł na wycieczki po Rosji w towarzystwie Leonida Swidyrowa, tego wydalonego z Polski w związku z podejrzeniami o szpiegostwo na rzecz Rosji. Do tego pan Tomasz Stala powiedział: Nie zmieniłem do końca poglądów, one ewoluowały w kierunku narodowego, faszystowskiego, monarchistycznego. I po prostu, kurczę, nie wiem, czy byłbym odpowiednią osobą, szczerze, do tego, aby zasiadać na tych ławach poselskich. Natomiast jeśli spojrzę, kto zasiada w tych ławach w tym momencie i jaki poziom reprezentują ci ludzie, to myślę, że nie powinien mieć sobie nic do zarzucenia. No i znowu nastąpiło rozwolnienie po stronie Konfederacji, no bo jak wytłumaczyć ludziom, którzy słyszeli tylko i wyłącznie o niższych podatkach, że kolejny z ich kandydatów, z ich polityków, z ich członków jest faszystą? No to niech oni się zastanawiają, a my w tym czasie zajrzymy do sklepu pana Stali, w którym sprzedaje m.in. książkę Dzienniki Turnera, którą FBI określiło jako Biblię rasistów. Książkę, która opisuje historię mężczyzn, którzy rabują żydowskie sklepy, a potem mordują zdrajców białej rasy. Wybucha wojna rasowa, a rasiści przejmują władzę nad światem. I uwaga! Pan Tomasz napisał do niej wstęp. I tak dalej, i tak dalej. Gdyby członków Konfederacji zapytać o to, który z nich ma ładniejszy rosyjski akcent, albo który z nich piękniej hajluje, to oni by się pobili między sobą, krzycząc o to, kto z nich robi to lepiej. I to jest właśnie Konfederacja, która jest ukryta za Bosakiem i za Mencenem. Jeżeli rozważacie głosowanie na nich, bo słyszeliście, że są fantastyczni patrioci, no to równie dobrze można nakleić etykietę z płynu do płukania na Domestosa. To jest taka jednorazowa niespodzianka, której nie chcecie raczej powtarzać. Chyba że jesteście rasistami, homofobami i faszystami, wtedy zwracam honor, rzeczywiście głos oddany na Konfederację to będzie głos we właściwym miejscu.